Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ze mną jest Kuba Cieślak. Cześć Kuba. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy nową serię, nie nazwałbym tego podcastu, ale takimi rozmowami z podwody, gdzie z Jakubem będziemy rozmawiać na tematy nurkowe, okołonurkowe, podwodne, nawodne, związane z naszą pasją i naszym hobby. I dzisiaj na temat bierzemy sobie konferencję Baltic Tech, która już za 8 dni, chyba około 8 dni odbędzie się w Trójmieście. Razem się tam wybieramy, będzie dużo wystawców, dużo prelegentów i chcemy właśnie na ten temat sobie porozmawiać i też zachęcić Was do udziału w tej generalnie konferencji, która jak się okazuje nie jest tylko dla zaawansowanych nurków, ale także i początkujących lub tych, którzy chcą wejść w świat do nurkowej. Ja byłem rok temu, 2 lata temu bodajże, jest co 2 lata. Na poprzedniej edycji. Tak, na poprzedniej edycji, tak bardzo dobrze powiedziane i bardzo mi się spodobało. No i dzisiaj właśnie z Jakubem chcę sobie porozmawiać na temat Baltic Techa. No właśnie Jakubie, rozumiem, że wybierasz się, jedziemy sobie na Baltic Tech. W ogóle kiedy zacząłeś jeździć na tą konferencję? Zaczynasz od najtrudniejszych pytań. Wiesz co, te 4 edycje mam chyba za sobą. Podejrzewam, że to będą 4 edycje, bo 2 razy byłem po prostu jako taki ktoś chodzący, jako gość, a wcześniej byłem 2 razy z ramienia jakiegoś wystawcy, tak? Czyli byłem niejako trochę jako też może nie organizator, no ale byłem od tej drugiej strony, o tak bym to nazwał, tak? I tak mi się spodobało, że właśnie zacząłem jeździć po tym jako już, nawet miałem propozycję, żeby jechać znowu też jako wystawca, ale po prostu wolałem pojechać już jako gość, żeby móc się skupić tylko i wyłącznie na prelekcjach, które zawsze uważałem, że są najjaśniejszym punktem całej tej konferencji Baltic Tech. No właśnie, na poprzedniej edycji ja też byłem i głównie rozmawiałem z wystawcami, nagrywałem odcinki podcastu. W tym roku jadę, mam nadzieję, wezmę udział w jakichś wykładach. W zeszłej edycji byłem na paru wykładach, były genialne. Czy możesz mi w sumie przybliżyć troszeczkę agendę tego wydarzenia i na jakie wykłady warto się wybrać? Poza tym, że na wszystkie najprawdopodobniej, no ale jasne, jest to niemożliwe, każdego interesuje co innego, ale co jest taki według Ciebie top kilka najlepszych wykładów, które warto odwiedzić, warto zobaczyć? Pełną agendę w ogóle znajdziecie na stronie baltictech.com. Dokładnie tak. Wiesz co, żeby tak trochę iść otwartym kanałem do ludzi, myślę, że warto wspomnieć o tym, że przede wszystkim tak, tematyka jest bardzo szeroka i rozległa, dlatego to nie jest, pomimo tego, że to się nazywa Baltic Tech, to nie jest stricte tylko i wyłącznie skierowane do nurków technicznych. Oczywiście tematyka, bym powiedział, gdzieś tam zawsze zaprowadza o takie dość zaawansowane nurkowania, lub lubi po prostu, te tematy lubią być związane z zaawansowanym nurkowaniem, ale są na tyle fascynujące, ciekawe i przez genialnych ludzi opowiadane, że tacy ludzie, bo ja jak wtedy po raz pierwszy jechałem, czy tam drugi, nie byłem wcale jakimś rozwiniętym, zaawansowanym nurkiem, a wręcz mnie to trochę zainspirowało do takich moich osobistych rozwojów nurkowych i po to się właśnie tam jeździ tak naprawdę, żeby poszukać jakichś ciekawych pomysłów dla siebie. I w tą stronę można iść, bo wiesz, ja powiem, co mnie interesuje, bo ja jestem wrakowcem, uwielbiam nurkować na wrakach, więc oczywiście będę w agendzie sobie wyklikałem, bo też polecam też wszystkim zainteresowanym ściągnięcie sobie aplikacji, którą tam Baltic Tech reklamuje, MK Events i po prostu ustawienie sobie tego wydarzenia, żeby można było sobie po prostu wybrać prelekcje, pozaznaczać je, żeby wiedzieć, o której godzinie jest coś ciekawego. I żeby sobie spokojnie to wszystko zaplanować. No bo niestety trzeba pamiętać, że to jest od zawsze praktycznie tak samo układ, że część tych prelekcji po prostu na siebie nachodzi, tak, że jest w kilku salach w tym samym czasie, no i czasami trzeba dokonać brutalnego wyboru, tak, na co się idzie, nie? Więc warto sobie to dokładnie przeczytać i zobaczyć co. No ja oczywiście już sobie pozaznaczam jakieś tam wrakowe rzeczy. Ja na przykład w ogóle omijam rzadko bywam na prelekcjach dotyczących jakichś tam nurkowań w jaskiniach, tam typu, nie wiem, jaskinia Plura i takie tematy. Nie moja bajka po prostu, więc nie bardzo. No, chyba, że to Natomiast mówisz o jaskini Plurze, to widzę, że tam będzie dosyć ciekawy wykład na temat, jak zrobić koncert w jaskini. No to może być dla kogoś interesujące, nie? Więc... No mnie interesuje, czy tam wnieśli fortepian do jaskini, czy jakieś puzony, jak to wyglądało tak naprawdę. Tak jest. Mimo, że nie jestem nurkiem jaskiniowym. No widzisz, więc tak, a mamy to rozpisane na 2 dni, więc rzeczywiście trochę i to jest tak, że od soboty rano, po tym jak się tam jest to całe
powitanie, rejestracja tam chyba około godziny 10. Będę sobie podglądał rozpiskę, żeby nie mówić głupot. A rejestracja jest już od godziny 8, tak? Czyli tak koło 10 można już zacząć rozchodzić się po tej konferencji i już iść na jakieś wykłady. Tak, tak naprawdę przez całą sobotę tam do późnych godzin, chyba do 18, kiedy jest też bardzo warta rzecz, właśnie to trzeba, myślę, że powiedzieć bardzo wyraźnie, że Baltic Tech słynie z tego, że odbywa się tam dość poważne takie, oni tego starają się chyba nie nazywać losowaniem nagród, bo to podpada pod loterię, a to są nie te zasady, ale jest właśnie możliwość wzięcia udziału w plebiscycie, w którym można wygrać bardzo fajne nagrody i to w sobotę właśnie pod wieczór, tam koło chyba 18:30 jest spotkanie na głównej, na największej sali wykładowej i osoby, które po przyjściu wypełnią taki tam, dostaje się blanki do wypełnienia właśnie tam z pytaniami odnośnie tego, co uważacie za najfajniejszy, nie wiem, tam instruktora nurkowania, tak, czy najfajniejszy podcast nurkowy, nie? To można tam takie rzeczy powypisywać, trzeba to wypełnić, dokładnie wrzucić do urny i potem właśnie można wygrać bardzo fajne nagrody. Wiesz, główna nagroda zwykle to jest skuter podwodny, więc no to jest hello i to porządnej firmy Suex, tam jeszcze pewnie będą jakieś inne rzeczy, typu nie wiem, XDeep też dawał nagrody, więc to fajne. A oprócz tego jest też ekipa Baltic Techu, chłopaki znane z tego, no ty też prowadziłeś, ja tak z Tomkiem rozmawiałem, ty rozmawiałeś z Tomkiem, zawsze o tych fajnych projektach, które oni realizują, odkrywania wraków, Karlsruhe, nie wiem, poszukiwania orła, takie rzeczy. Oni zawsze o tym też opowiadają bardzo fajnie. Oni naprawdę potrafią świetnie opowiadać, no i to losowanie, więc no na pewno warto. W niedzielę już jest trochę uboższy program, on się chyba troszkę wcześniej kończy, bodajże około 15, zaraz sobie podejrzę, żeby nie mówić. 16:50. 16:50, widzisz? No ale ja już tak jak przeglądałem sobie tą niedzielę, to już w niedzielę podejrzewam, że ja na przykład wcześniej skończę, tak? Tę część, żeby po prostu uciec wcześniej i wrócić do domu na jakiejś ludzkiej godzinie, bo trzeba jeszcze z Gdyni dojechać do Warszawy w moim przypadku, nie? Tak, patrząc jeszcze po agendę, to tematy, które na przykład mnie zainteresowały, to temat pierwszy profesora Jacka Kota na temat ucha i nurkowania, czyli znowuż taki temat dosyć ogólny dla każdego, no bo każdy chyba z nas ma problem z jakimś wyrównanym ciśnienia, może coś się stać z tym uchem, więc te tematy są nie tylko faktycznie do tych wrakowców, czy tak, osoby, które nurkują, nie wiem, w jaskiniach i tak dalej. Będą też tematy związane, widzę, Przemysław Zyber prowadzi z fotografią. No to ja na to właśnie na Zybera sobie zaznaczyłem, żeby pójść, chociaż już trochę podejrzewam, że to będzie taki bardziej od podstaw temat, ale i tak zawsze tematy fotograficzne mnie interesowały, więc na to pójdę. Ja medycznych tematów jakoś bardzo nie kocham, aczkolwiek rzeczywiście tym razem coś tam zwróciłem. Jestem ciekaw tego, czy wodór jest gazem przyszłości w nurkowaniu. To mnie interesuje zobaczyć, o co chodzi, no bo też jestem na tym etapie, że zaczynam kombinować, czy iść w poważniejsze gazy dekompresyjne. Niestety to jest głównie czynnik ekonomiczny, czyli nurkowie techniczni, którzy chcą nurkować głęboko, mierzą się z tym, że trzeba nurkować na trimixie, w którego skład wchodzi hel, który jest okrutnie drogi teraz, więc ja na przykład po prostu powiedziałem sobie, jak na razie dziękuję bardzo. Więc może wiesz, takie tematy będą ciekawe. A zauważysz, że też są tematy na przykład takie mało nurkowe, na przykład o marketingu nagle się pojawiły nie jeden, ale co najmniej 2 prelekcje czy 2 wykłady odbywają się na marketingu, to też jest ciekawostką. Na jeden pójdę z ciekawości, chociaż tak trochę mi się wydaje, że to tak na Baltic Techu o marketingu. No być może dla instruktorów, którzy prowadzą swoje szkoły nurkowe i centra nurkowe. Może to jest taka odpowiedź trochę na te potrzeby, tak? Żeby nowych szukać też odbiorców, bo widzę, że oni też trochę szukają, eksperymentują. Dla mnie na przykład na poprzedniej było bardzo tak, ja miałem na przykład duży problem, żeby wybierać, bo było właśnie wraki, jakieś ciekawe historie, więc miałem problem, ale podejrzewam, że na przykład zeszła edycja była dla ludzi, którzy się trochę mniej tym interesują, mniej ciekawa, tak? Bo było tak mocno technicznie z takimi rzeczami, więc mam nadzieję, że tutaj właśnie chyba to była taka trochę odpowiedź na te problemy, tak?
To mi na przykład jeszcze bardzo podobają się 2 wykłady. Analiza wypadku, kwestie bezpieczeństwa, która będzie prowadzona przez dyrektora badań w Danii. No i oczywiście bardzo ciekawy temat, niechlujny świat nurkowy, jak powstają warunki sprzyjające wypadkom. Andrzej Górnicki. Więc bezpieczeństwo. Andrzej Kula-Górnicki, znany z tego, że to uwielbia te tematy. Tak jest. No, dobrze, niech robi. Może rzeczywiście, ja akurat chyba w tym czasie coś, co robi właśnie Andrzej, coś wtedy miałem w głowie, że na coś innego pójdę, więc zawsze niestety te tematy jakoś, a ja to akurat tam powiedzmy, że nie czuję dużej potrzeby poznawania tych jak gdyby faktów, ale ktoś na pewno lubi o tym słuchać, czy tam analizować. Ja nie lubię po prostu, bo trochę się zawsze boję tej takiej oceny na zasadzie, że to jest jednak trochę arbitralne, taka, wiesz, osobista ocena, mało obiektywna takich tematów. Łatwo jest po prostu z perspektywy kogoś, kto siedzi w ciepłej sali, wiesz, na krzesełku, analizować czyjś wypadek nurkowy, więc dla mnie to są takie zawsze, tak jak na Facebookach, nie? Nagle jest wypadek i 1000 osób się odzywa w tym temacie, co oni by zrobili. No, tylko że brakuje tej jednej ważnej rzeczy, czyli perspektywy osoby, która jest zaangażowana w ten wypadek, tak? Gdzie są emocje, stres, nie ma czasu i wszyscy są wtedy najmądrzejsi, nie? Więc dla mnie takie analizy, no może rzeczywiście to fajnie, że wiesz, że w ogóle te tematy są podnoszone, żeby jednak to pamiętać o tym bezpieczeństwie i jak gdyby mieć tego cały czas świadomość, to warto rzeczywiście gdzieś te tematy ruszać. Wiesz, może mi podejście do bezpieczeństwa bardzo podoba się w świecie lotniczym, czy nawet w świecie morskim. Analiza wypadku, komisje, które to badają i na podstawie tych raportów ten świat staje się bezpieczniejszy. Mi strasznie tego brakuje właśnie w nurkowaniu, no dlatego pójdę na te wykłady. Ale jeszcze wracając do tych, że to nie jest tylko konferencja dla nurków technicznych, bo w dniu drugim Norek Krzysiu będzie prowadził wykład, jak zacząć nurkowanie techniczne, tak, więc... No właśnie, tak, też trzeba tak, a może pójdę posłucham, ale też oczywiście chyba coś w tym samym czasie się odbywa, na co będę chciał pójść, ale jak będę miał czas lub nie będę miał ochoty pójść, to sobie na Krzysztofa Norowskiego pójdę. To teraz jeszcze ciekawą rzecz właśnie teraz zobaczyłem, bo dosłownie chyba wczoraj wypuściłem odcinek o nurkowaniu dla dzieci, a widzę, że na Baltic Techu będzie o nurkowaniu seniorów. Tak? No to może mnie to bardziej powinno zainteresować, bo już wiesz, w przyszłym roku w styczniu 45 to już wiesz, zaczynam być niebezpiecznie blisko tej granicy, zaczynam mówić dziadku. Tak. Nie, więc trzeba na to uważać. Nie? Agenda jest dosyć szeroka, każdy coś znajdzie dla siebie, ale poza tym, że mamy wykłady na Baltic Techu, to jeszcze jest sporo wystawców. Tak. I to zawsze warto sobie tam przejść. No i tu jest też rzecz, którą warto powiedzieć. Obecnie Baltic Tech jest jedyną imprezą naprawdę rangi, bym powiedział, ogólnoeuropejskiej, no może światowej nawet, tak? W jakiejś tam części, która się jak gdyby uchowała, wytrzymała wszystkie przygody po drodze, jakie się wydarzyły, czyli pandemie, różne tam zapaści ekonomiczne i ona się dalej odbywa w bardzo przyzwoitej formie, nawet się wręcz rozwija. Bilety nie są tanie, a mimo wszystko cały czas ta oferta jest bardzo bogata, łącznie z tą właśnie nie tylko konferencyjną, ale też wystawową częścią, więc jeżeli ktoś naprawdę chciałby coś w ogóle pooglądać, spotkać się ze środowiskiem, pogadać o czymś po prostu, nawet jeżeli bardzo nie jest zainteresowany samą konferencją i oglądaniem obrazków, słuchaniem jakichś ludzi, to żeby w ogóle się spotkać w tak zwanym środowisku i coś zobaczyć, co się w ogóle dzieje, no to Baltic Tech jest w zasadzie obecnie teraz jedynym takim słusznym wyborem, bo nie ma żadnej alternatywy w tym momencie, tak, dla takich wydarzeń typu, żeby gdzieś sobie pojechać, poglądać, jakie sprzęty są teraz. Ale też z drugiej strony można się pozastanawiać i to jest moje otwarte pytanie do ciebie, czego tak naprawdę można się spodziewać, wiesz, nie słychać o żadnych super turbo nowościach. Myślę, że producenci troszkę ostatnio są bardzo zachowawczy, starają się jak gdyby bardziej chyba patrzą teraz głównie na kolumny z cyferkami niż na jakieś odważne pomysły, żeby coś porozwijać, bo wszyscy chyba troszkę są na tym etapie, że są wystraszeni tym, co się będzie dalej działo, niż entuzjastycznie wydawać pieniądze na kolejne projekty typu zbudowanie nowego, nie wiem, skrzydła, zestawu wypornościowego. Kiedyś były pomysły, pamiętasz, wypłynęło przy okazji
którejś demy w Las Vegas, że w ogóle ktoś zaczął myśleć i prezentował prototyp jakiegoś niesztywnego worka na gaz do oddychania, że jakaś taka elastyczna butla, czy elastyczny pojemnik na ten. Temat umarł, nie? Więc czego ty się spodziewasz tak naprawdę zobaczyć na Baltic Techu i oj, coś tam się... Tak, ktoś do mnie dzwoni. No proszę. Generalnie czego ja się spodziewam? Tak naprawdę to spotkania się z fajnymi ludźmi, wystawcami, no bo znamy się tak naprawdę, czy to z odcinków podcastu, czy to znamy się z jakichś eventów, czy z nurkowań, ale też w sumie tak naprawdę zobaczenia sprzętu, który gdzieś tam istnieje, jest, którego też może będę zmieniał, być może konfiguracja techniczna, więc ja sobie w sumie nie myślę za bardzo o nowościach, bardziej myślę, żeby zobaczyć i też być może poradzić się, tak? Czy takie urządzenie, czy nie takie urządzenie, taki sprzęt, nie taki sprzęt, zobaczyć go przede wszystkim, no bo wiesz, siedząc w domu, ciężko jest to obejrzeć. Tutaj jednak będzie dostęp do ogromnej ilości sprzętu tak naprawdę. Słuchaj, no tak, no to jest jedyna teraz okazja, żeby trochę pogadać z tymi ludźmi i usiąść i przyjrzeć się dokładnie temu sprzętowi, aczkolwiek to trzeba pamiętać, że no nie, no okej, dobra, no w sumie tak, no ja tak troszkę liczę, no dla mnie takie imprezy, no to jest świetna okazja, żeby zobaczyć, co nowego słychać, tak naprawdę i jestem tego ciekaw, może coś się pojawi, no. Trochę ostatnio dużo poruszam tematów związanych z latarkami nurkowymi, bo tak jak rozmawiam też z różnymi osobami, które co nieco w tematach siedzą, no to widzę, że latarki ostatnio w ogóle się jak gdyby też zatrzymały na pewnym etapie, że tak naprawdę to z ostatniej rozmowy a propos latarek, że producenci w zasadzie nie mogą już za dużo więcej zaoferować, jeśli chodzi o jakieś moce świecenia i tym podobne rzeczy, bo tak naprawdę ograniczeniem dla nich są akumulatory i zasilanie tych latarek, nie? Więc za bardzo, wiesz, LEDy mogą wstawić i każdy. Te lampy teraz mogą świecić ile sobie zażyczysz. Tylko problem jest po prostu zasilanie tego tak naprawdę. No jestem ciekaw, czy tu się coś na przykład pojawi. Jest ciekawe, bo tam jest kilku, widziałem, zaanonsowanych producentów światła. Chyba SIA, coś tam jeszcze będzie. Tak, widziałem, jest SIA. Zresztą Orka jest też. No, ale Orka to jest taki producent, bym powiedział, latarek, bym powiedział, trochę takich generycznych. To jest z całym szacunkiem dla naszego serdecznego znajomego, który to importuje do Polski. Bardzo się cieszę, że to będzie, aczkolwiek no, tam się raczej nie spodziewam jakichś rewolucji czy zaskakujących rzeczy, no ale mogę się mylić i bardzo chętnie się pomylę. O tak bym powiedział. Wyobraź sobie teraz latarka nurkowa z wbudowanym systemem AI i wersją smart, jak to w dzisiejszych czasach, nie? I łącząca się Bluetoothem ze wszystkim, nie? Włącz sobie przy okazji podczas nurkowania, żeby ci nagrzało już samochód, tak? Tak. No pewnie sterowana z aplikacji. Pewnie teraz już będą takie rzeczy wchodziły. Nie? Ja jednak jestem trochę wrogiem, może to już niestety wyłazi ze mnie PESEL-owo, że jestem wrogiem trochę dodawania elektroniki do tego wszystkiego, bo to się z wodą niestety kłóci, to się psuje łatwo. Ja jestem jednak fanem rozwiązań mechanicznych, czyli wszystkich włączników mechanicznych w latarkach, takie rzeczy, żeby jak najmniej tej elektroniki było. No ale wiadomo, no, czasy takie, że wszyscy kombinują. A propos, nie wiem, czy będzie właśnie, nie widziałem zapowiedzi. Dostałem ostatnio informację, że w firmie TUSA pojawia się kamizelka grzewcza, uwaga, też dla skafandrów mokrych z akumulatorami wsadzanymi, rozumiem, że pod tą piankę litowo-jonowymi, trochę się tego cykam, no ale koncept, jestem ciekawy, czy takie rzeczy też będą, czy oni tam będą, albo czy ktoś inny to zaproponuje, no bo to pewnie to zaraz i tak wszyscy będą mieli w swoich ofertach, o ile oczywiście to wypali, nie? Więc takie patenty ciekawe. Grzanie w podpiankę, ciekawy patent. No, ale to teraz jeszcze, no to wiesz co, o takich patentach na pewno można się dowiedzieć pomiędzy dniem pierwszym a dniem drugim, bo jak kojarzę, to zawsze jest taka jakaś impreza integracyjna, middle party, nie? I to jest chyba też dobry, ciekawy moment, gdzie można już sobie poza tą częścią wykładową i tą konferencyjną, no pogadać z ludźmi już tak jakby to w kuluarach i tu chyba są najciekawsze zawsze rozmowy. No i ja myślę, że tutaj jest powrót do pewnej koncepcji, która mi się kiedyś bardzo podobała, czyli że to trochę była mniej formalna impreza, która się odbywała
właśnie w ramach wystawy, czyli od pewnej godziny zaczynało się już party i tak jak wystawcy i goście byli po prostu, tak zaczynali mniej formalnie, te stoiska tam były oklejane jakimiś taśmami, a wszyscy sobie już zaczynali spokojnie jeść, pić i gadać o czymkolwiek i robiło się takie nieformalne. Potem chyba to nastąpiło wraz ze zmianą lokalizacji. Nie. To też się odbywało przy okazji poprzedniego miejsca, że wymyślono, że to party będzie w jakiejś specjalnej knajpie, na zaproszenia, coś tam. Tam było takie koktajl party, które było takie troszkę, bym powiedział, sztywniackie, więc nie pasowało mi to, więc mam nadzieję, że tym razem już będzie właśnie ten luz, ten większy tygiel środowiskowy, taka towarzyska właśnie mieszanka fajna, że tacy przypadkowi ludzie będą mogli pogadać z tymi specjalistami, powymieniać trochę komunikacjami, a nie, że tak tylko w tych grupach wzajemnej adoracji tylko będą się trzymali w swoich tych i coś się może dzięki temu trochę wymiesza. Ja wolę taką formę i też się trochę cieszę na to, chociaż wiem, bo z naszych wcześniejszych rozmów podejrzewam, że trochę się obawiasz, że to jest w namiocie. Tak, wiesz co, bo na poprzedniej edycji, tak jak pamiętam, to było w jakimś ekskluzywnym, fajnym miejscu. Ja się zastanawiałem, czy tam trzeba iść w garniturze na tą imprezę. No właśnie, to nie pasuje do tego, a tu już będziesz miał luz, a wiesz, te grzane namioty w tym momencie dostawione do budynku to jest już norma w większości miejsc. Ja sam przy Expo takie rzeczy robiłem, że taki namiot dostawiony do całości tylko powiększa przestrzeń, nic nie pogarsza. A wiesz, a to jest też dobre, bo ja pamiętam, że były też takie niuanse związane z tym, że niektórzy wystawcy trochę się obawiali, że wiesz, towarzystwo się za dobrze będzie bawiło, padnie na stoiska i zrobi tam burdel po prostu, tak, bałagan i popsują albo coś zginie, nie daj Boże. Więc zawsze to jest dobrze, jak to można to oddzielić tą część, nie? I można się zająć po prostu spokojnym, wspólnym celebrowaniem, tak? Przy gorącej herbacie, tak. No dokładnie. Z wkładem. No i już. I to myślę, że to bardziej chyba o to chodzi, a mi to tam nie przeszkadza, czy to będzie w namiocie, czy coś. Ja właśnie chyba wolę takie trochę mniej formalne rzeczy i to mi nie przeszkadza. Zdecydowanie też jestem zwolennikiem tej mniej formalnej imprezy. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która mi się tak nasuwa na myśl i to jak pamiętam rozmawiałem, w ogóle jak pierwszy raz wybierałem się na Baltic Tag, to widziałem, że dużo jest prelegentek z zagranicy. Oni pewnie będą mówić. No właśnie. I teraz oni są większością, kolumną, bym powiedział, takim filarem tego. Teraz takie właśnie pytanie, bo to mnie zastanawiało, za czym nie pojechałem. A co jak nie znam angielskiego, niemieckiego czy jakiegoś innego języka? Czy mogą uczestniczyć w tych wykładach? Zawsze było to od początku, jak pamiętam. No nie byłem na tych pierwszych, ale zdaje się, że od zawsze było to, że jest zawsze tłumacz symultaniczny. Czasem było to, zależy, jak jest mniejsza prelekcja, to jest to po prostu tłumacz, który stoi obok osoby prelegenta i prelegent po prostu co jakiś czas robi pauzy, wtedy tłumaczy fragmentami. Czasami to nie wychodziło najlepiej. Pamiętam jedną spektakularną historię, że pan z Holandii pięknie po angielsku opowiadał właśnie i to była jedna z niewielu prelekcji, na jakiej były dotyczącej bezpieczeństwa odnośnie organizacji wypłynięć nurkowych, czyli wiesz, bezpieczeństwo na łodzi, kwestie związane właśnie z wypadkami dotyczącymi po prostu poruszania się jednostkami wodnymi. I bardzo fajnie, bardzo bogato o tym opowiadał. Długi wykład, fragment, dawał szansę pani mówiła 3 słowa. I to było wszystko, co ona przetłumaczyła z tego, co on tam bardzo kwieciście opowiadał, więc aż się on zastanawiał, rozumiejąc, że chyba nie do końca wszystko pani tłumaczy, nie? A my tam słuchamy, znając ten angielski, że ta kobieta naprawdę tłumaczyła 3% tego, no i to tak wyszło sobie słabo, ale najczęściej na dużych salach, zwłaszcza mamy normalnie profesjonalne takie rozwiązania techniczne, czyli osoby, które nie znają języka, dostają słuchawy, tłumacz siedzi w budce za jak gdyby wszystkimi słuchaczami i na bieżąco nam to tłumaczy. I jest to bardzo dobrej jakości zwykle zrobione tłumaczenie. Zawsze można się przyczepić, tam wiadomo. No tak. Ale no umówmy się, jak gdyby sens prelekcji nam nie ginie, rozumiemy o co chodzi, i jest to jak najbardziej fajne, więc osoby absolutnie nie znające języków się tam tak samo odnajdują. Też to działa chyba normalnie też w drugą stronę, czyli osoby, które tam są z zagranicy
a Tak, wykłady tak. są na przykład po polsku, to tak samo dostają tłumaczenie. Nawet teraz widziałem sytuację taką, że mamy jedną, zresztą ty znasz tą koleżankę naszą, dziewczynę niesłyszącą, Mhm. tak? I normalnie mieliśmy chłopaka, który jak gdyby też jak gdyby ją informował o tym, co tam się jest bo ona świetnie czytała z ruchu ust i po prostu musiałam się patrzeć na usta, a on mi opowiadał, bo z daleka po prostu nie była w stanie tego zobaczyć. Nie? Jasne. Dla każdego jest jakieś rozwiązanie, żeby sobie z tematem poradzić. Nie? Czyli tak, kończąc i podsumowując, Baltic Tech jest dla każdego, kto się interesuje po prostu Zdecydowanie. nurkowaniem. Tak, i jest... warto być. Warto wyrobić sobie takie zdanie. Jeżeli macie wątpliwość, czy warto, ale wiecie, że po prostu tych imprez nam brakuje bardzo związanych z nurkowaniem, bo jest ich coraz mniej, tak, no to Baltic Tech po prostu warto przynajmniej raz odwiedzić, wyrobić sobie zdanie, zobaczyć jak to jest i podejrzewam, że to rzadko się kończy rozczarowaniem, bo ja sam pamiętam, że no mówię, byłem jako wystawca, udało mi się wymknąć na 2 prelekcje i powiedziałem, że no nie, ja muszę tu przyjechać po prostu tego posłuchać, skupić się na tym, nie zajmować się niczym innym, bo jest to naprawdę fascynujące, fajne, genialne osoby, to są nazwiska, które tam sobie przyjrzycie na tej liście, to są czołówki jak gdyby naszej społeczności nurkowej, to są wybitni specjaliści od nurkowań w różnych miejscach, nie tylko głębokich, ale to są archeolodzy podwodni, specjaliści jakichś fajnych projektów eksploracyjnych, więc można dużo fajnych rzeczy zajawić. Ja tam na przykład poznałem i zaprosiłem na swój mały festiwalek mocy Kamila Iwankiewicza, no bo byłem po prostu na prelekcji Kamila, zobaczyłem jak to genialny jest facet, fajnie opowiada o rzeczach i mogłem go potem złapać za rękaw, zapytać, czy byłby miły i przyjechał na taki mały festiwalik gdzieś tam w jakimś małym ośrodku zgubionym gdzieś za Szczytnem. No, przyjechał i proszę bardzo. No ale nazwiska typu, wiesz, Lee Bishop, chociaż w tym roku niestety nie widzę go na agendzie, widziałem, że reklamował to wydarzenie, ale chyba coś nie pozwoliło mu tym razem być na tej Może będzie jako uczestnik tym razem, a może jako nie wiem, wykonawca. ale no, nie ma go na spisie, ale jest dużo nazwisk takich, które no, tworzyły tak naprawdę jak nie sprzęt, no to jak gdyby jakieś tam rozwijały te rzeczy, więc to są osoby aktywne, jak gdyby uczestniczące w budowaniu tego naszego nurkowania, tak, więc no warto tam być, żeby dotknąć tego świata. To jeszcze tak przeczytam ze strony, jak bardzo warto, to w poprzedniej edycji w 2020 roku wzięło udział ponad 1000 nurków z 21 krajów. I to było czuć. Czyli to jest naprawdę duża impreza nurkowa. Zdecydowanie. No to co widać, no, 2 edycje temu to się odbywało w takim też centrum konferencyjnym, które też już dojechało do jak gdyby swoich możliwości pomieszczania tych ludzi, tak, zmieszczania ich w jednej przestrzeni. Jeszcze wcześniej to było w ogóle jakimś malutkim ośrodku konferencyjnym, więc no teraz już impreza jest na tyle duża, że kolejne duże znaleźli przestrzenie, tak, to jest przy wojskowym, jak to się nazywało? Wojskowy Instytut? Nie, to się nazywa, no to jest jakaś wojskowa ta cała, to centrum, w którym się teraz to odbywa, tak? To jest biblioteka. Szkoleniowe. Słucham? A nie w bibliotece? Tak, ale to jest związane z wojskiem. Tak, Akademia Marynarki Wojennej. Dokładnie tak. I to jest znowu, to chodzi po prostu o jeszcze większą przestrzeń, ale rzeczywiście jak tam po raz pierwszy odbyła się ta edycja w tamtym budynku, ja sobie pomyślałem, no ale ja nie widzę różnicy, to jest dalej tłum, a to dlatego, że po prostu przyjechało tyle ludzi, tak, że wypełnili tą dodatkową przestrzeń, tak, że było naprawdę tłumnie i to robiło wrażenie, tak, więc teraz ta sama przestrzeń plus jeszcze jakiś namiot, więc widać, że jest jak gdyby no, cały czas myślę o tym, żeby to jednak rozwijać, tak, super. I tym miłym akcentem do zobaczenia ze wszystkimi słuchaczami, mam nadzieję. Polecam być, polecam nas tam znaleźć, bo my tam będziemy się kręcić, będziemy tam rozmawiać z ludźmi i z wami, mam nadzieję, ze wszystkimi, którzy tu teraz będą słuchali tego naszego rozmowy, czatu, tak, jak to nazwiemy. Tak, spotkamy się tam i będziemy mogli sobie pogadać, jak gdyby powymieniać się naszymi uwagami i opiniami. To co, dzięki i do zobaczenia na konferencji. Dziękujemy. Do zobaczenia. Servus.